Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W dzisiejszej lekcji nauczycie się super ważnego słowa. Bardzo przydatnego. Naprawdę, myślę, że często będziecie go używać. To słowo to chociaż. Chociaż. Pamiętajcie, że C i zawsze czytamy jak ci. Dlatego mówimy chociaż. I kiedy ż jest na końcu, to bardzo często czytamy je jak szy. Dlatego słyszycie szy, kiedy mówię chociaż. Chociaż. I uwaga, to słowo ma dwie wersje. Chociaż i choć. Wersja choć jest trochę bardziej formalna. Pasuje do języka pisanego. Częściej jest spotykana w książkach czy w oficjalnych mailach. Coś takiego. A forma chociaż występuje częściej w języku mówionym. I słyszę pytanie, chodź? Tak jak chodź tutaj? Tak i nie, to nie to samo. Mówimy te dwa słowa tak samo, chodź, ale chodź tutaj piszemy tak, przez dzi na końcu, d i z z kreską, bo dzi na końcu słowa często czytamy jak ci. No dobrze, no ale co to znaczy chociaż i choć? Pierwsze znaczenie tego słowa pokażą Wam te przykłady. Chociaż padał deszcz, Marta biegała w parku. Chociaż Wojtek był chory, to poszedł na imprezę. Chociaż on mieszka w Polsce 12 lat, to prawie nie mówi po polsku. Chociaż ona jest bardzo młoda, to ma duże doświadczenie. Te zdania są podobne do zdań, gdzie zamiast chociaż na początku w środku mamy ale. Na przykład padał deszcz, ale Marta biegała w parku. Inny przykład, ona jest młoda, ale ma duże doświadczenie. To nie jest na 100% to samo, ale te zdania są bardzo, bardzo podobne. Chociaż to po angielsku although. I w tych zdaniach możecie używać formy choć. Choć padał deszcz, Marta biegała w parku. Ale to brzmi trochę formalnie. Lepiej forma choć pasuje do tego zdania z doświadczeniem. Choć ona jest młoda, ma duże doświadczenie. Chociaż i choć nie musi być na początku zdania. Możecie też powiedzieć, Marta biegała w parku, chociaż padał deszcz. On prawie nie mówi po polsku, chociaż mieszka w Polsce 12 lat. To też są poprawne formy. Ale uwaga! Słowo chociaż, choć, ma drugie znaczenie zupełnie inne. Posłuchajcie przykładów, które pokażą Wam to drugie znaczenie. Chcę zwiedzić w tym roku wszystkie kraje skandynawskie, no albo chociaż Szwecję. Proszę kontrolować zęby choć raz w roku. Daj mi kawałek czekolady, no albo chociaż taką malutką kosteczkę. Proszę. Żeby dostać tę pracę,
trzeba mieć chociaż 2 lata doświadczenia. Wszyscy dzisiaj czegoś ode mnie chcą. Już nie mogę. Chociaż ty o nic mnie nie proś. I celowo, specjalnie użyłam wersji choć w tym zdaniu, które może mówić dentysta. Proszę kontrolować zęby choć raz w roku, bo to jest bardziej oficjalne. Ale jeśli mówimy, na przykład chcę zwiedzić wszystkie kraje skandynawskie albo chociaż Szwecję, to tutaj choć Szwecję brzmi dobrze, ale jeśli jest to na przykład na jakimś oficjalnym spotkaniu, a nie jeśli ja mówię do koleżanki. Więc to musicie wiedzieć. Choć brzmi bardziej formalnie. Podsumowanie. Co to znaczy chociaż? Chociaż ma 2 znaczenia. Po pierwsze, jak w zdaniu, chociaż on mieszka w Polsce 12 lat, to prawie nie mówi po polsku. Drugie znaczenie to jest trochę podobne znaczenie do słowa minimum, jak w zdaniu. Proszę kontrolować zęby chociaż albo choć raz w roku. Słowo chociaż ma drugą wersję choć, która jest bardziej oficjalna. Fajne słowo, prawda? Bardzo ciekawe znaczenia i bardzo interesujące jest to, że te znaczenia są zupełnie inne. Piszcie w komentarzach Wasze przykłady ze słowem chociaż w 2 znaczeniach. Jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. I oczywiście zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. Tam znajdziecie bardzo dużo materiałów do nauki języka polskiego. Sprawdźcie sami. Link jest oczywiście w opisie tego filmu. To czekam na Wasze zdania ze słowem chociaż i do następnej lekcji.